W Stambule lądujemy późnym wieczorem. Do hotelu docieramy w środku nocy, ale za to wczesnym rankiem budzi nas taki widok. Teraz idziemy zwiedzać Hagię Sofię, najbardziej ikoniczny budynek z czasów bizantyjskich, datowany na 360 rok naszej ery. Ten pierwszy kościół spłonął już pół wieku później, w trakcie zamieszek, które wybuchły w mieście. Podobny los czekał jego następcę. Do naszych czasów doczeka dopiero trzecia budowla, powstała w tym miejscu w 537 roku. Trasa zwiedzania Hagia Sofii dla niemuzułmańskich i nietureckich turystów wiedzie galeriami. Obecnie jesteśmy w części galerii zwanej Lożą Cesarzowej. Taki właśnie widok na odprawiane nabożeństwo miały najprawdopodobniej cesarzowe. A wprost mamy absydę kościoła wraz z muzułmańskimi dodatkami, mihrabem i mimbarem. Te okrągłe tablice to XIX-wieczny muzułmański dodatek do wystroju. Przedstawiają one zapisane pismem arabskim imiona 6 najważniejszych proroków islamu. Najwyższy punkt kopuły Hagia Sofii jest zawieszony na wysokości około 56 metrów nad poziomem podłogi kościoła. Kopuła oparta jest na 40 żebrach, którym odpowiada 40 okien. Co ciekawe, kopuła nie jest oparta na planie koła, lecz na owalu. Pendytywy, czyli elementy przejściowe pomiędzy kopułą a ścianami kościoła, ozdobione są malowidłami cherubinów. Mozaiki tworzące wystrój Hagii Sofii są nowsze niż sam budynek, gdyż powstały już po zakończeniu ikonoklazmu, czyli po połowie IX wieku. Przed nami XI-wieczna mozaika przedstawiającego Chrystusa w centrum, otoczonego z jednej strony przez cesarza Konstantyna IX, a z drugiej strony jego żonę cesarzową Zoę. W burzliwej historii kościoła Hagia Sofii był też okres, kiedy była ona kościołem katolickim. Miało to miejsce na początku XIII wieku, kiedy dotarła tutaj czwarta krucjata. Przywódcą wyprawy krzyżowej, która w 1204 roku zdobyła Konstantynopol, był doża wenecki Henryk Dandolo. Nie nacieszył się on jednak długo swoją zdobyczą, gdyż zmarł już w 1205 roku i tutaj właśnie jest pochowany. A teraz mamy dowód na to, że wandalizm nie jest współczesnym wynalazkiem. Te runiczne inskrypcje wikingów znaczą mniej więcej Eryk był tutaj. A tutaj tradycje wikingów kontynuują jego dzielni następcy. Pasza, Ibrahim i inni. Nad ogromną drewnianą bramą znajduje się jedna z najstarszych mozaik w budynku. Przedstawia cesarza Konstantyna i cesarza Justyniana, prezentujących Matce Boskiej swoje dzieła. Czyli odpowiednio cesarz Konstantyn przyniósł makietę Konstantynopola, a cesarz Justynian makietę Hagii Sofii. Obecną strukturę Hagii Sofii tworzą liczne dodawane na przestrzeni wieków elementy. Minarety, przypory i islamskie mauzolea. Atmosferę Stambułu tworzą też liczne stoiska uliczne z jedzeniem, jak te z prażonymi kasztanami i gotowaną kukurydzą. A taką fontannę podarował Konstantynopolowi cesarz niemiecki Wilhelm II. Naprzeciwko Hagia Sofii jej dużo młodszy, ale nieodzowny już towarzysz błękitny meczet. Znajdujemy się na terenie meczetu Błękitnego, który został wybudowany z polecenia sułtana Ahmeda I na początku XVII wieku. Co tam, kochanie, znalazłaś?
Tym razem Centrum Informacji o Islamie było przygotowane na naszą wizytę. Interpretacja Koranu w języku polskim. Mihrab w błękitnym meczecie, tak jak w każdym innym, wskazuje kierunek na Mekkę. Ten jednak jest wyjątkowy, gdyż ma wmurowany kawałek czarnego kamienia z Kaby. Ażurową strukturę meczetu tworzy 240 okien, które niegdyś wypełnione były weneckimi witrażami. Błękitne fajansowe płytki z Izniku odpowiadają za potoczną nazwę meczetu Sułtana Ahmeta. Główny dziedziniec błękitnego meczetu to miejsce, gdzie najdobitniej widać genialny zamysł architekta Mehmeta Ahi. Kolejne kopuły jak fale wzburzonego morza pojawiają się jedna nad drugą. Jesteśmy teraz pod tak zwaną Małą Hagią Sofią, budynku z VI wieku, który wiernie przypomina swoją większą odpowiedniczkę, którą za chwilę pokażemy Wam od środka. Hagia Sofia ma swoją mniejszą siostrę. To kościół Bakhusa i Sergiusza z VI wieku. Podobno pierwsza fundacja cesarza Justyniana w tym mieście. Budynek ten konstrukcją do złudzenia przypomina swoją większą imienniczkę, jednak jest bardziej kameralny, mniej popularny wśród turystów, ale przez to łatwiejszy do podziwiania. Arasta Bazar to malownicza alejka na tyłach kompleksu meczetowego Sultan Ahmed. Niegdyś czynsze pobierane od sprzedawców pomagały utrzymywać meczet. Obecnie w kilkudziesięciu sklepikach możemy kupić wyroby rzemieślnicze, pamiątki i smakołyki. Ramadan to nie tylko post i ucztowanie po zmroku, to także czas festiwali i różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Które powstało w zamyśle jako czysto funkcjonalny obiekt z niepotrzebnych fragmentów innych budynków, obecnie jest źródłem zachwytu i świątynią sztuki. Ups, coś mi kapło na głowę właśnie, ale to nic dziwnego, bo jesteśmy w zbiorniku wody.
To mistyczne, niesamowite miejsce przez kilkaset lat tkwiło w zapomnieniu i było zbiornikiem gruzu i śmieci dla miasta istniejącego powyżej. Proszę Państwa, tak wygląda wczesnochrześcijański recycling, czyli fragmenty innych budynków greckich i rzymskich użyte jako podstawy kolumny w cysternie bazyliki. No i kochani, jesteśmy na Grand Bazar, największy bazar w Stambule. Tłok tu panuje niesamowity, ale i tak nie jest na pewno szczyt tego, co tutaj pewnie można spotkać w okresie urlopowym. Biznes kręci się na okrągło. Słuchajcie, znaleźliśmy się w tym momencie na rozdrożu. Nie wiemy za bardzo, w którą stronę się kierować, ale pewnie wybierzemy któryś z kierunków. No i zapuścimy się w głąb tego niesamowitego bazaru. Ale właśnie o to chodzi w zakupach i w bazarze, żeby trochę się na nim zagubić. Zamierzasz coś kupić? Niewykluczone. No to chodźmy. Małe wieże Galata, mini Galata Tower. Słuchajcie, wchodzimy teraz na najstarszą część bazaru. Budynek, w którym teraz się znajdujemy, został zbudowany jako bedestan, czyli magazyn. Stąd jego wysokie sklepienia. Spacerujemy przysłowiowymi uliczkami bazaru, jednak te są tak szerokie, że przypominają dwukierunkową autostradę. Słuchajcie, no więc jest to wyjątkowe miejsce. Na pewno jest ono traktowane jako jedna z największych atrakcji Stambułu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zakupów, to na pewno jest to najbardziej znany bazar w Stambule. No, wygląda na to, że utknęliśmy w małym korku. Kierujemy się teraz na Zincirlihan. Skręćmy szybko, okej, udało się. Nie było łatwo. Okej. Słuchajcie, jesteśmy w niesamowitym miejscu. Jest to stary, tradycyjny zajazd dla kupców, którzy w trakcie prowadzenia swoich interesów mogli napić się tradycyjnej herbaty i trochę odpocząć. A tak wygląda zajazd z samej góry. A tutaj mamy tabliczki świadczące o tym, że karmienie kotów w Istambule to kolektywny wysiłek. Nawet dolary są. No. Ta część Wielkiego Bazaru to takie małe Wall Street dla ubogich. Odbywa się tu handel walutami. Panowie opuszczają kantory, niosąc pliki banknotów. A lokalni maklerzy nie odkładają słuchawki od ucha. Będziemy się teraz kierować do jakiejś herbaciarni. Postaramy się na chwilę gdzieś usiąść i podelektować się lokalną, tradycyjną herbatą. A przy okazji pokażemy Wam, jak wygląda tutaj życie wokół bazaru. Obecnie, jak widzicie, jesteśmy w części tekstylnej. Różnego rodzaju ubiory, chusty, sukienki, nawet stroje kąpielowe. Wszystko, czego dusza zapragnie. Trafiliśmy na tyły bazaru. Prawdziwy Istanbul. Część całkowicie nieturystyczna, bardzo lokalna, bardzo specyficzna.
Pokażę wam jeszcze tutaj kawałek za rogiem. Zobaczymy, co tam się czai. I pewnie za chwilę będziemy wracać na bazar. No dobra. Nic tutaj chyba ciekawego już nie znajdziemy, tak więc udaję się z powrotem do punktu wyjścia, czyli postaram się wrócić do głównych uliczek bazaru. Słuchajcie, postanowiłem troszkę zboczyć tutaj z głównego szlaku, żeby wam pokazać, jak wygląda część na pierwszym piętrze. Jesteśmy w takiej, nazwijmy to, galerii, w której znajdują się jacyś drobni rzemieślnicy. Tutaj jest jakiś mały zakład, gdzie wykonują różne rzeczy ze szkła, pewnie też trochę z srebra. Ktoś coś wykłuwa młotkiem. Dobra. Okej, tutaj chyba już nie ma nic. Pewnie gdzieś tam dalej są kolejne warsztaty, a tymczasem zajdę drugą stroną. Zobaczcie, jak to wygląda. Z bazaru zmierzamy do XVI-wiecznej medresy, żeby jeszcze raz dotknąć mistycznej strony miasta. Dzień skończymy uczestnicząc w ceremonii wirujących derwiszów.